Hejka na moim kanale, nazywam się Anna Kaczmarzyk i zapraszam Was do mojego świata malowanego drutami. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wykonać ten oto przód naszego kardiganu. Tutaj jest gotowy przód lewy. Teraz będę dziergać razem z Wami na kanale przód prawy, który będzie miał wbudowane dziurki do zamykania. Nasz kardigan jest z dość fajnej, kolorowej wełenki. Jak wiecie, już filmik o tym, jak jest wykonany, jest na kanale. O tym, jak wykonać rękaw, też już był. No i tutaj ma skosy raglanu. Jak widać, ma wbudowaną plisę i jest dziergany od dołu, czyli zaczynamy od dziergania ściągacza i kończymy tutaj na górze na dekolcie. Dalej jest ciągnięta plisa i ona będzie z tyłu łączyć się z drugą plisą z prawego przodu. Także zapraszam Was do oglądania filmiku i życzę Wam miłego dziergania. Już złożyłam sobie tą nitkę, czyli tą naszą wełenkę z Drops Airco 33 z Dropsy Alpaca Silk kolor 20. Zobaczcie, tutaj już ją złożyłam jedną, przyłożyłam, rozłączę, widzicie, jedną i drugą złożyłam razem i będziemy nabierać. Nabierzemy 48 oczek i teraz tak, odliczymy sobie, to już było na moim kanale w filmiku o tym, jak nabierać, taka dodatkowa instrukcja, że 48 pomnożymy przez 2,5 to jest 120 cm, więc odmierzymy sobie 120 cm od początku tutaj naszej nitki. Ja zawsze dodaję tam jeszcze 1 albo 2 cm tak zapasu, ale to już po prostu nie jest konieczne, ale tam nitka już na końcu ślizga się i trudno ją przerabiać. Nakładam na palec wskazujący i kciuk i przez tutaj jeden nasz drut, będę nabierać tylko na jeden drut, też o tym mówiłam w tym filmiku, 48 oczek. I wtedy ładnie nabiorę i będzie ta nitka akurat pasować i łatwo będzie właśnie w ten sposób jest obliczyć, ile potrzeba tej nitki przy nabieraniu z tak zwanym ogonkiem. W nabraniu 48 oczek na ten jeden drut, to tak wygląda, zobaczcie, tyle zostało tej nitki przy nabieraniu, taki ogonek. No i teraz będziemy przerabiać ściągaczem 2 plus 2, tylko musimy pamiętać, że tutaj mamy przód lewy, tak jak tu, i przód prawy. W przodzie lewym zaczynaliśmy od ściągacza, natomiast w przodzie prawym będziemy zaczynać od tej plisy, którą przerabiamy już w trakcie dziergania kardiganu. Czyli najpierw mamy oczko brzegowe w prawym przodzie i je ściągamy. Następnie mamy plisę. Plisa bazuje na 6 oczkach. I tą plisę przerabiam ściegiem francuskim, że zawsze są oczka prawe, czy to jest strona prawa, czy lewa, zawsze są oczka prawe. Jest 6 tych oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I następnie ściągacz 2 oczka prawe, 2 oczka lewe. I też musicie tutaj uwzględnić, żeby tu oczka przy ściągaczu zarówno z prawej, jak i z lewej strony były tak samo. Tutaj widzicie, ja mam oczka lewe. No to wobec czego ja tutaj muszę zacząć 2 lewymi, żeby później optycznie ładnie wyglądało z przodu, czyli zarówno prawy, jak i lewy przód się zgadzał. Także to też sobie uwzględnijcie. I tym ściągaczem 2 oczka prawe, 2 oczka lewe i oczko brzegowe z przodu i oczko brzegowe z tyłu rzędu będziemy ciągnąć przez 10 rzędów do góry. Czyli 10 rzędów przerobimy właśnie ściegiem ściągaczem, nie zapominając właśnie o tym, że przerabiamy tą plisę, tak? No i oczko brzegowe. Jeżeli jeszcze chodzi o idealne oczko brzegowe tutaj właśnie przy tej plisie, to jest bardzo ważne. Zobaczcie, takie, żeby właśnie ładnie powstał łańcuszek. Teraz wam pokażę na tym. Tutaj, widzicie? To
też jest ważna zasada, że zobaczcie, tutaj mamy, wychodzą nam, że na prawej stronie jest oczko lewe. No ale przerabiamy ściekiem francuskim, czyli będą to przerabiane na prawo. No więc wydawałoby się, że ta nitka tutaj wiodąca do kłębka, że powinna być już z tyłu i będziemy ściągać oczko i przerabiać. Nic błędnego. Jeżeli wynika nam, że na stronie prawej, o tak widzicie, tutaj wychodzi oczko lewe, tutaj i w tym momencie ta nitka wiodąca jest z przodu, to ona musi być dalej z przodu i wtedy ściągamy to oczko z drutu lewego na prawy i trzymając tą nitkę z przodu, tak żeby tutaj ta nitka nigdzie nam nie została. I dopiero później przekładamy ją do tyłu, żeby przerabiać na prawo te oczka. Bo w momencie, zobaczcie, jakbyśmy od razu ją przełożyli na prawo, do tyłu, tak, jak do przerabiania na prawo, to zobaczcie, przy ściąganiu powstałoby nam, o tutaj powstałoby nam coś takiego, czyli powstałaby nam już tutaj ta nitka i ten łańcuszek już byłby właśnie poprzecinany takimi nitkami. To jest jedna zasada. Kolejna, jeżeli chodzi o ten tutaj ściek francuski, to nie wiem, czy to widać dobrze w tym, o zobaczcie tutaj na filmiku, ja ułożę tą sobie jeszcze to oczko, że zobaczcie, te tutaj oczka, które są na lewe, one są ułożone w taki, pod innym kątem troszeczkę, nie wiem, czy to widać w ogóle na kamerce, niż te tutaj. Wynika to z tego, że zarówno na prawej, jak i na lewej stronie cały czas jedziemy właśnie oczka prawe i one się też układają inaczej. Wobec czego, żeby dobrze, fajnie właśnie ten ściek francuski się nam układał, żeby nie był zbity, tylko był taki luźniejszy, bo przy zbitym to byłby bardzo ciasny, tak? Inaczej by się układał, to dobrze jest przerabiać tą plisę tym ściegiem francuskim. Ja tutaj zdejmę teraz to oczko przekowe. Przerabiając te oczka od przodu zawsze. Tak? Czyli zawsze te prawe oczko będzie od przodu. Te 6 oczek i na stronie lewej, i na stronie prawej będziemy je przerabiać od przodu. I w tym momencie one będą nam się układały. I w tym momencie one będą nam się właśnie nawet same z siebie układały już do tego, żeby je tak przerabiać. Nie wiem, czy to w ogóle widać i tak dalej. No, możecie spróbować sobie, poprzerabiać tak i tak. Ja właśnie przerabiając je od przodu, wydaje mi się, że ta plisa jest luźniejsza i tutaj ładnie troszeczkę wygląda. Jest to naprawdę minimalna różnica i nie stanowi to żadnego błędu, jak będziecie przerabiać, no ale tak warto też wiedzieć. No i tutaj już mamy standardowy ściągacz 2+2. Zobaczcie, skończyliśmy nasz ściągacz, 10 rzędów i teraz przełożymy druty na druty 5 mm i oczywiście dalej będziemy ciągnąć ten kolor, czyli ten nasz podstawowy z tym naszym kolorem dodatkowym 20. Będziemy ciągnąć przez 4 rzędy i co jeszcze ważne, że ten schemat kolorystyczny jest taki sam, jeżeli chodzi o ilość rzędów, zarówno w przodzie, zarówno prawym i lewym, jak i w tyle sweterka i tak samo jest na rękawkach. Ja go dokładnie na rękawkach opisałam. On będzie też w opisie i tam na rękawku w filmiku jest krok po kroku i pokazywałam tą zmianę nitki. No i oczywiście będzie w opisie, także nie martwcie się. Co jeszcze? Dziergamy oczywiście przy zmianie drutów z 4,5 na 5, dziergamy bez dodawania oczek, na stronie prawej oczka prawe, na stronie lewej oczka lewe. I tutaj też na przykład widać, że jak oczka się układają w ten specyficzny sposób, no to ja oczko lewe przerabiam od przodu, tak, żeby tutaj było ładne prawe, nieskręcone. To też, to jest wszystko też wynikowe, to widać na przykład tym, no ale mówię, jak przerobicie od środka, to też przecież się nic nie stanie naprawdę w tym jednym rzędzie.
Nie możemy się czasami tak skupiać na takich małych drobnostkach, tak? Które nie zawsze są aż tak bardzo ważne, że na przykład nie uda nam się sweterek w tym momencie. Także tak, dziergamy sweterek ściegiem jerseyowym, na stronie prawej oczka prawe, na stronie lewej oczka lewe i dodajemy później kolor. Czyli teraz 4 rzędy łącznie z tym pierwszym przy zmianie drutów będzie z tym kolorem 20. Nie dodajemy oczek, no bo to jest kardigan i nie chciałam, żeby właśnie była jakaś różnica, dlatego już szoruję. Dlatego od początku w sumie już wyliczyłam tą ilość oczek na to, żeby przez całą długość kardiganu była taka sama do momentu właśnie formowania dekoldu i zamykania na pachy. Po przerobieniu tych 4 rzędów po ściągaczu tym kolorem podstawowym z dodatkiem koloru 20 będziemy zmieniać na kolor 14. Zobaczcie, jak wychodzi tutaj właśnie idealnie ten brzeg. I tak, teraz zmieniamy na kolor 14, czyli zostawiamy ten podstawowy i dodajemy tutaj tą wełenkę w kolorze 14, to jest poranna mgła, zdaje się, i będziemy przerabiać tą kolorem dodanym 14 8 rzędów. To jest pierwszy, no i później dalej. Tak, żeby w sumie było 8 rzędów do kolejnej zmiany kolorów. Jeżeli będziecie chciały mieć zapinany ten kardigan, no to przydałoby się wykonać też dziurkę. Pokażę Wam teraz, jak wykonać dziurkę do naszego kardiganu na naszej plisie, taką oto jak tutaj widzimy. Dziurka jest na guzik może być zarówno taki grzybek, jak i taki płaski, do średnicy, o średnicy do 2 cm. Zobaczcie, on przejdzie tutaj. O, taki jest płaski, przechodzi i przechodzi tak samo ten grzybek. O, widzicie? I przeszedł, tak? Także spokojnie możecie taki. Mówię o maksymalnej jego średnicy. Może być troszeczkę może być troszeczkę mniejszy. Guzik może być o mniejszej średnicy. Mówię o tej maksymalnej. Jeżeli chodzi o przerabianie dziurki, no oczywiście ja tutaj sobie już ustaliłam ile dziurek, bo wzięłam po prostu nasz jeden zrobiony, gotowy przód i obliczyłam sobie tutaj do momentu zamykania od początku, co ile rzędów będę zamykać i chciałam tak sobie co 10 cm, więc gdzieś tak co około 20 rzędów. Więc w tym kardiganie będę co 20 rzędów robiła dziurkę na guzik. Jak tą dziurkę wykonujemy? Jest to dość prosta metoda i przede wszystkim, jeżeli mamy tutaj plisę, moja plisa ma 6 oczek plus te oczko brzegowe, wobec czego ja sobie przede wszystkim ustalam, ile oczek mi tutaj na początku będzie i ile na końcu. Ustaliłam, że 2 oczka będę przerabiać do momentu, kiedy zacznę przerabiać dziurkę. Wobec czego mam te oczko brzegowe, ściągam je bez przerabiania. Następne oczko przerabiam tutaj na prawo, bo tak mi wychodzi z wzoru. I teraz będę wykonywać dziurkę. Żeby wykonać dziurkę, przekładamy do przodu naszej robótki. Kolejne oczko przekładamy z drutu lewego na prawy bez przerabiania i nitkę, tą wiodącą, dajemy do tyłu. O, z powrotem do tyłu. I w tym momencie ona jest już z tyłu, na razie ona nie będzie nam potrzebna. I te oczko, które przed chwilą przełożyliśmy bez przerabiania, z powrotem wędruje na drut lewy i będziemy teraz przeciągać 2 kolejne oczka przez ten drut lewy. Jedno oczko i z powrotem nakładamy to oczko przeciągnięte i drugie oczko. O.
i z powrotem te oczko nakładamy na drut lewy. I w tym sposobem przeciągnęliśmy 2 oczka, powstała nam tutaj właśnie przerwa. I teraz odwracamy robótkę na lewą stronę, nie idziemy dalej, nie ciągniemy dalej naszego rzędu, tylko odwracamy na lewą stronę i nitkę przekładamy do przodu. Kiedy przełożymy tą nitkę wiodącą do przodu, wtedy jak mamy tutaj 2 oczka, akurat w tym cardiganie to są u mnie 2 oczka, u Was może być na przykład kilka, ale między tym pierwszym oczkiem, gdzie zaczęliśmy dziurkę robić, a tym następnym mamy tutaj, widzicie, przerwę, o tutaj. I tą nitkę wiodącą zahaczamy o drut prawy i przeciągamy między tymi 2 oczkami. Kiedy to zrobiliśmy, nakładamy to oczko powstałe na drut lewy. I teraz pomiędzy tym nałożonym oczkiem, a tym, który jest tu wcześniejsze, też jest ta sama przerwa i wkładamy ten drut prawy i tą nitkę wiodącą tutaj przeciągamy pomiędzy te oczko powstałe i te wcześniejsze, o tutaj, i nakładamy na drut lewy. W tym momencie powstało nam 2 oczka, te, które zabraliśmy. Ale ponieważ będziemy tutaj to jedno oczko zamykać z tym drugim, więc musimy zrobić jeszcze jedno oczko w ten sam sposób, czyli drut prawy przechodzi pomiędzy tymi powstałymi oczkami, między tym ostatnim i tym wcześniejszym, tutaj pomiędzy. Ta nitka jest podwójna, to tak może słabo widać. O, gdzie pomiędzy nitkę, która jest z tyłu, powstaje nam oczko i to oczko nakładamy na drut lewy. I tak powstały 3 oczka. Odwracamy robótkę na prawą stronę. Nitkę dajemy do tyłu wiodącą i to ostatnie oczko, które powstało, przekładamy na drut lewy. Sprawdzę tylko, czy to jest całe. Kiedy przełożyliśmy na drut lewy to oczko, w tym momencie oczko tutaj następne, które mamy, przeciągniemy przez to oczko, które teraz nałożyliśmy. O, przeciągnęliśmy i w ten sposób zamknęliśmy dziurkę. I dalej idziemy wzorem dalej cały rząd. Na lewej stronie wszystkie te oczka przerabiamy według wzoru. Jest ich 6, tyle co na początku, plus oczko brzegowe. Tak? Czyli nie zmieniła nam się liczba oczek. Przerobiłam ją według wzoru ściegiem francuskim i pokażę Wam, jak przyszedł guzik. Pokażę Wam dziurkę i jak przejdzie guzik. Zobaczcie, te dziurki praktycznie nie widać. Teraz przełożymy przez nie guzik. O, ona się oczywiście wyrobi. I zobaczcie, przechodzi guzik. Jeden. Teraz pokażę ten drugi grzybek. O, widzicie? I przechodzi. Tak? Spokojnie. O, i tak ona wygląda. Gdzie praktycznie fajnie, niewidocznie wyglądała przy cardiganie. Jeszcze raz Wam pokażę, jak to szło. Czyli 2 przerobiłam według wzoru, czyli oczko brzegowe, oczko ścieg francuski na prawo. Następnie przełożyłam nitkę do przodu, nitkę brzegową. Kolejne oczko z prawego drutu na lewy bez przerabiania. Następnie nitkę do tyłu. I to oczko, które było przełożone, przekładam z powrotem z drutu lewego na prawy.
I w tym momencie przeciągam te oczko, które jest kolejne, przeciągam je przez ten oczko nałożone. Jedno i następnie to oczko z powrotem wraca na drut lewy i drugie. O, i przeciągłam dwa i z powrotem wraca na drut lewy. I na tym drucie mamy 2, a na tym 3 z tego naszej plisy kardiganu. Odwracamy na lewą stronę całą robótkę i naszą nitkę przekładamy do tyłu robótki i między dwoma tymi tutaj oczkami przekładamy drut prawy, zabieramy tą nitkę i tworzy nam się oczko. W tym momencie to oczko nakładamy na drut lewy, czyli utworzyliśmy jedno oczko. Następnie między tym utworzonym oczkiem a tym wcześniejszym ponownie przekładamy drut. Pokażę Wam ładnie, bo tutaj pełno włosków ma. O, między jednym a drugim oczkiem ponownie przekładamy drut i zabieramy tą nitkę, która jest z tyłu naszej robótki. Znów tworzy nam się oczko i nakładamy je na drut lewy. Czyli mamy już teraz drugie oczko i tworzymy jeszcze jedno oczko, czyli dodatkowo, mimo że zamknęliśmy 2, tworzymy jeszcze jedno oczko w ten sam sposób, czyli między nałożonym oczkiem a tym poprzednim przekładamy drut pomiędzy, zabieramy nitkę, przeciągamy i nakładamy na drut lewy. I teraz mamy utworzone 3 oczka. Raz, 2, 3, plus jeszcze jedno to, które było wcześniej i to brzegowe, czyli w sumie po tej stronie mamy raz, 2, 3, 4, 5 z tej listwy, a po tej stronie mamy 3. Ale teraz będziemy gubić jedno oczko przez zamknięcie, żebyśmy zamknęli tą dziurkę, tak? Bo tutaj zobaczcie, została nam właśnie przerwana dziurka i teraz musimy tą dziurkę zakończyć. Czyli nitkę mamy z tyłu, oczko, które było narzucone jedno, te ostatnie przekładamy z drutu prawego na lewy i oczko, które tu było, tutaj mamy, na tym drucie było, wcześniej jak z zamknięcia, przeciągamy przez to oczko teraz, które przełożyliśmy. O. Widzicie? Po przeciągnięciu idziemy dalej cały rząd. No. Myślę, że ułatwiło Wam to wykonanie dziurek do kardiganu. I zobaczcie, mam już tutaj moment w prawym przodzie, gdzie powinnam zamykać na skosy raglanu i na dekolt. Ja mówiłam, że ten moment to jest 49 cm od początku robótki. W tym samym rzędzie zaczniemy zamykanie zarówno na skosy raglanu, jak i na dekolt. Wyszło mi tu 5 dziurek. Raz, 2, 3, 4, 5 dziurek na guziki. Ale mówiłam, to wszystko jest względne. Zależy, jak chcecie mieć długi ten kardigan, jaki macie wzrost. Także mówię, to są dane w sumie moje. Nie musicie się konkretnie tych wysokości trzymać przy swoim dzierganiu. Pokażę Wam teraz, jak zamykać zarówno w lewym, jak i w prawym przodzie. I będzie tak samo, jeżeli chodzi o ilość zamykanych oczek, zarówno na skosy raglanu, jak i na dekolt w prawym i lewym przodzie. Troszeczkę będzie się różniło to zamykanie, ponieważ będziemy zamykać przez przeciągnięcie lub przez przerabianie 2 oczek naraz i zaraz Wam to wszystko właśnie pokażę. A może na początku zacznijmy jeszcze od rozpiski. Ja ją tutaj wykonam dla Was. To jest tak. Na skosy raglanu będziemy zamykać 3 razy 2 oczka w co 4. rzędzie.
Następnie będziemy zamykać 18 razy jedno oczko w co drugim rzędzie. I to są skosy raglanu, czyli zaraz Wam to może obrazowo pokażę. O, to są te tutaj, widzicie, proszę, te tutaj skos naszego rękawka raglanowego. W ten sposób. Natomiast na dekolt, bo on też właśnie tutaj ładnie nam idzie po skosie, będziemy zamykać dekolt. Będziemy zamykać tak. 12 razy jedno oczko w co czwartym rzędzie. I będzie to dotyczyło prawego i lewego przodu. Mam nadzieję, że sobie zapisałyście. I teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ja przerabiam teraz prawy przód. I w prawym przodzie zaczynamy od plisy. Przerabiamy plisę. Po przerobieniu plisy mamy jedno oczko prawe. I teraz będziemy zamykać przez przerobienie dwóch oczek razem, czyli drut prawy przejdzie przez dwa oczka na drucie lewym, zabierze nitkę, która jest z tyłu, przeciągniemy je przez te dwa oczka i ściągniemy. I w ten sposób mamy zamknięte oczko. I tak będziemy powtarzać tutaj przy plisie dekoltu przy prawym przodzie 12 razy. Tak samo oczywiście 12 razy przy lewym przodzie. Tylko przy lewym przodzie będzie to przez przeciągnięcie. Zaraz Wam pokażę też lewy przód. I dochodzimy dalej do końca rzędu. Doszliśmy do końca rzędu. Mamy 6 oczek przed końcem rzędu. I teraz będziemy zamykać przez przeciągnięcie, czyli pierwsze oczko ściągamy. To są skosy raglanu. Drugie oczko przerabiamy na prawo. Ściągamy i przeciągamy te oczko wcześniej ściągnięte bez przerabiania przez to oczko przerobione. I tu mamy jedno zamknięte oczko i jeszcze raz to samo ściągamy, następne przerabiamy na prawo i przeciągamy przez to wcześniejsze. I tu mamy już drugie oczko zamknięte. Później mamy oczko prawe i oczko brzegowe. I tutaj te podwójne zamknięcie na skosy raglanu będziemy przerabiać 3 razy w co czwartym rzędzie. Robiłam stronę lewą, bo zamykanie będzie się zawsze odbywać na stronie prawej. I jeszcze raz Wam pokażę. I teraz już pokażę Wam, jak przy zamykaniu tylko jednego oczka. Czyli plisę przerabiamy w prawym przodzie standardowo. Następnie po plisie mamy jedno oczko prawe i 2 oczka razem na prawo. I później idziemy do końca rzędu. Idźmy do końca rzędu i teraz już mamy zamykanie tych 18 razy jedno oczko na skosy raglanu, wobec czego zamkniemy tu jedno oczko, tak samo przez przeciągnięcie. Pierwsze oczko ściągamy, drugie przerabiamy na prawo i przeciągamy przez to wcześniejsze. Następnie jest oczko prawe i oczko brzegowe. Czyli musimy pamiętać, że później jak mamy te 18 razy że jedno oczko, to musimy mieć 4 oczka przed końcem, jedno zamykamy, prawe i oczko brzegowe. Teraz Wam pokażę, jak w lewym przodzie wykonać te zamykanie, żebyście się nie pomyliły. I to jest lewy przód naszego kardiganu i pokażę Wam, jak w nim zamykać oczka na skosy raglanu i na dekolt. Oczywiście
zamykamy taką samą liczbę oczek, tylko inaczej tutaj zaczynamy, ponieważ zaczynamy zamykaniem na skosy raglanu, tak jak tutaj widzicie. I tak mamy oczko brzegowe, oczko prawe i 2 razem na prawo. I później jedziemy cały rząd aż do naszej plisy, czyli jest dokładnie na odwrót, tak jak było w prawym przodzie, to tutaj jest na odwrót, tak? Myślę, że to jest jasne, bo czasami to się zawsze myli, ta prawy przód, lewy przód i tak dalej. Później to wiecie, jak to wychodzi. Także pokazuję Wam tu obrazowo. Dochodzimy do plisy i mamy 3 oczka przed plisą. Zaraz tutaj dojdziemy. O, 3 oczka przed plisą i tak. Zamykamy przez przeciągnięcie, czyli pierwsze ściągamy, drugie przerabiamy na prawo i przeciągamy przez to wcześniejsze i później prawe, no i plisa. Tak, czyli tak zamykamy w lewym przodzie naszego kardiganu. Myślę, że to jest już jasne, tak? To jest na odwrót niż w prawym przodzie. O. Też obraz. Podam Wam jeszcze wymiary gotowego przodu, mojego lewego gotowego przodu. Tak, długość całkowita to jest 70 cm. Skos raglanu, tak powiem, ma 26,5 cm. I szerokość tutaj, na wysokości piersi ma 31 cm. To dotyczy oczywiście jednego gotowego przodu. Trzeba oczywiście to pomnożyć w tym momencie przez 2, żebyśmy mieli obraz, jak będzie wyglądał cały przód. O, tak wygląda przód. Więcej, bo tutaj mam gotowy, tutaj dziergam dalej. Ja będę już dziergać ten prawy mój przód poza kamerką. Jak wykończyć tutaj naszą plisę i połączyć nasz rękaw i tył kardiganu, wbudowując od razu, dziergając i wbudowując od razu plisę, pokażę Wam w kolejnym filmiku. Jak wykonać oczywiście tył też będzie w kolejnym filmiku, do którego Was już dzisiaj serdecznie zapraszam i życzę Wam miłego dziergania.